Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy klasyka, zrobimy mokrą muchę jerzynkową Marge Brown Spidera. Coś, co powinno być w każdym pudełku. Nie jest to trudna mucha. Naprawdę potrzebujemy kilka materiałów. Zrobiłem dokładnie coś takiego. A więc omówmy sobie te materiały. A więc tak, ogonek zrobimy z sterówki takiej nakrapianej kuropatwy. Ogon kuropatwy. Możecie sobie, że tak powiem, mieć coś takiego z weniarda. Macie całą skórę, super, też wykorzystacie, oderwiecie sobie. A więc tak, ogonek mamy, tułów zrobimy z dubbingu. Dubbing z zająca, to jest Hensowski numer 23, hair dubbing. Przewijkę. Możemy zrobić dwie wersje. A więc tak, żółty jedwab, ja tutaj mam taką żółtą przędzę Globrite Multi Yarn. Lub złota płaska lameta. Ja ostatnio złotą lametę zastępuję płaskim drutem, jest po prostu mocniejszy. Dubbing, jeżynkę robimy z pióra grzbietowego kuropatwy, z tej części również możecie mieć ewentualnie coś takiego, ale jak macie skórę kuropatwy, macie wszystko do tej muchy. Brązowa nitka 8.0. I tyle. No jakiś wosk się może czasami przydać dla początkujących do skręcenia dubbingu, żeby lepiej się skręcało. Klej do wzmocnienia. I mamy wszystko. Także zaczynajmy. I tak wygląda Marge Brown Spider. Tak ją robię. Tak jak mówiłem, żółty przewijka z jedwabiu. To akurat z takiej żółtej przędzy będziemy robić, lekko się błyszczy. Jedwab też ma delikatny taki błysk. Lub druga wersja to jest złota przewijka, złota lameta. Ja zastępuję lametę płaskim drutem, jest po prostu to mocniejsze. Przy pstrągach ma to znaczenie. A więc dobra, zaczynajmy. Pierwsze zaczynamy od haczyka. Ja robię na 10, ale tą muchę od 8 do 12 najczęściej, z reguły te większe rozmiary 8, 10. I tak według mnie jest najlepiej. Jest to duża mucha. Także nie bójcie się rozmiaru. I tak, zaczynamy od nici. To jest 8.0. Akurat tutaj w tym wypadku Troutline. Macie inne 8.0. Czy Vivusa, czy może coś innego. Spokojnie możecie użyć. Pokrywamy cały trzonek. I robimy ogonek, tak? Tutaj mamy sterówkę z ogona kuropatwy. Trzymacie całą skórę ewentualnie. Ja już tu mam powyrywane te sterówki, więc zużyłem. Oderwiemy promienie. 5, 7. Taki mały pęczek. Przymierzymy teraz do trzonka haczyka. Cała długość. Może to dla niektórych dziwnie wyglądać, że ten ogonek taki dosyć długi. Ale jętki mają długie ogonki, tak? Wracamy się nitką z powrotem. I to jest tak. Globrite akurat z tego materiału robimy. Jest raczej materiałem, wam pokażę, dosyć gruby, to znaczy dużo ma włókien, ale te włókna możecie sobie spokojnie rozdzielić i zrobić po prostu cieńszą przewijkę. Ja tutaj coś sobie, że tak powiem, już wcześniej przygotowałem. Nakładamy, przewijamy, wracamy nicią w punkt mocowania ogonka. Później sobie to po prostu skręcimy i przewiniemy. I tak, teraz dubbing. To jest hair dubbing z Hensa Color 23.
Wiem, że czasami macie z tym problem, że ten dubbing wam się jakoś tak super nie skręca. Jest na to jakiś tam sposób, jakiś tam macie może wosk. Troszeczkę możecie tą nić posmarować. Tak na przykład dotykając, czy tak smarując, wszystko zależy jaki wosk jest, jak bardzo się lepi. Bierzemy dubbing. I teraz jak tak przyłożycie, widzicie, on się wam fajnie trzyma. Także jest to jakaś tam pomoc, taki wosk do dubbingu. I nawijamy, tak? Idziemy w stronę oczka haczyka. Troszkę mamy za dużo dubbingu, możecie go sobie tutaj, że tak powiem, wyskubać. I tak, bierzemy teraz Globrite'a. Skręcam go. W dłoniach czasami jest trudno, ale możecie też sobie złapać szczypce, obkręcić szczypcami i nawijamy w przeciwną stronę. Tutaj był tułów, w przeciwną stronę nawijamy jedwab. I staramy się robić w miarę równe odstępy. Jeszcze zrobimy jeden. Zamocowaliśmy. Odcinamy. No i pozostaje nam tylko zrobić jeżynkę, tak? Jeżynkę robimy z pióra grzbietowego, tutaj z tej części kuropatwy. Ono jest takie brązowo nakrapiane. Staramy się znaleźć takie troszeczkę większe te pióro. Przygotujemy je sobie. Te, że tak powiem, promienie takie bardziej puchowe odrywamy. Teraz łapiemy za początek, za te najkrótsze promienie. Przeczesujemy tak do tyłu. I tą część tutaj odetniemy. Ale nie całą, tak troszeczkę zostawiamy. Za ten kawałeczek tu. Za ten kawałeczek, może na tym ujęciu będzie lepiej to widać. Za ten kawałeczek tutaj, ten mały, przywiążemy koło oczka. Żeby się te promienie przesunęły do przodu. Troszeczkę się nitką cofnęliśmy. I to jest tak, bierzemy szczypce. Za tą grubą część stosiny sobie złapiemy. Bierzemy i teraz tak promienie przeczesujemy do tyłu, żeby one nam troszeczkę poszły w stronę kolanka haczyka. O, dosyć fajnie. I robimy nawoje jeżynki. I też przeczesujemy cały czas, żeby nam te nawoje jeden na drugie się nie ułożyły. 2, 3 jest ok. Wszystko zależy, jakie piórko macie. Jak gęstą jeżynkę chcecie zrobić. Dobra. Odetniemy tą pozostałą część.
I tak przeczesujemy do tyłu wszystkie promienie i formujemy teraz główkę. Możecie zrobić ją większą. Fajnie ją polakierować. Też to wtedy super wygląda. Może o lakierowaniu główek też kiedyś coś tam powiem. Bierzemy klej. Tu mam super glue, a tak mówię, macie jakiś inny klej, inny lakier typu shellac, bardziej klasyczny. Ogonek się nam troszkę pozlepiał, ale takie to są promienie. No i mamy, tak to wygląda. Marsh Brown Spider, żółta przewijka, złota przewijka. Dwie wersje sobie zróbcie, będzie bardziej błyszcząca, mniej błyszcząca. Warto mieć w pudełku, jak widzieliście, nie było to trudne. No i na dzisiaj tyle. 2 kolejne filmiki już pomysły mam przygotowane, muszę przygotować jeszcze materiały. Także to nie ma tak, że siadam i robię, czasami trzeba zrobić jakąś przygodówkę u mnie. No i tyle na dzisiaj. Za kilka dni święta, więc wszystkiego najlepszego Wam życzę. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.